Wystawy czasowe przygotowywane przez partnerów w pawilonie Polski. Polska Agencja Kosmiczna w drugiej połowie października w strefie wystaw czasowych zaprezentuje instalację artystyczną autorstwa Marty Flisykowskiej, inspirowaną twórczością Stanisława Lema pod tytułem Golem. To wariacja na temat obdarzonego świadomością superkomputera, przetwarzającego ogromną liczbę danych. Jego pracę można podglądać tylko za pomocą wykorzystania zjawiska polaryzacji, dzięki czemu odwiedzający wystawę będą mogli odkryć zakodowany przekaz. Instalacja multimedialna Art and Children, przygotowana przez kuratorkę Renatę Plagę, artystkę Sylwię Grochowską oraz zespół Rany Wido, zaprezentowana zostanie w pawilonie Polski na początku listopada. Wystawa wykorzystuje zestawienie różnorodnych narzędzi: fotografii, filmu, aplikacji mobilnej i hologramu. Dzięki temu kreatywnie podchodzi do zagadnienia edukacji. Otwiera dzieci na poszukiwania estetyczne oraz na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przy pomocy nowych technologii. Młodzi odbiorcy poznają twórczość światowej klasy artystów, m.in. Romana Opałki, Wojciecha Fangora i Zofii Stryjeńskiej. Natura jest nieskończonym źródłem inspiracji nie tylko dla wielu projektantów i architektów, ale również dla inżynierów i technologów. Wystawa Creative by Nature, przygotowana na drugą połowę listopada przez kuratorkę Dorotę Koziarę, jest prezentacją wybranych, najciekawszych pod względem innowacyjnym produktów polskiego przemysłu i rzemiosła. W większości przypadków są one inspirowane pięknem polskiej natury. Niektóre z nich stanowią współczesną interpretację tradycyjnych technik rzemieślniczych z użyciem materiałów naturalnych. Wszystkie produkowane są przy użyciu ekologicznych technologii z myślą o zrównoważonym rozwoju. The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi to wciągająca opowieść o języku polskim jako niezwykłym i autonomicznym świecie. Ekspozycja powstała na bazie wyróżnionej nagrodami publikacji, która zapoznaje czytelników z polską mentalnością i językiem. W mniej spektakularnej formie, choć z dużymi sukcesami, była już prezentowana w Londynie oraz w Tokio. Wystawa zostanie uzupełniona bogatym programem warsztatów skierowanych do najmłodszych odbiorców. W drugiej połowie grudnia zespół kuratorski złożony z Katarzyny Rzechak i Marty Niemywskiej-Grynasz przygotuje wystawę prezentującą polski zwyczaj dzielenia się opłatkiem w okresie świąt Bożego Narodzenia. Opowieść o polskich tradycjach związanych ze świętowaniem w gronie rodziny przybliżona zostanie m.in. poprzez ekspozycję opłatków zaprojektowanych przez najciekawszych polskich projektantów działających w obszarze designu. Współczesne wzory i wizerunki zdobiące powierzchnię opłatków będą interpretacją uniwersalnych, rozpoznawalnych pod każdą szerokością geograficzną haseł i wartości. Wystawa poświęcona postaci i twórczości Wacława Seweryna Rzewuskiego, podróżnika, emira, poety, orientalisty, znawcy kultury Orientu i krajów arabskich, po których podróżował w latach 1817–1820. Celem ekspozycji jest przypomnienie jego twórczości we współczesnym kontekście kultury arabskiej podczas Światowej Wystawy Expo. Prezentacja dorobku obejmie ilustracje jego autorstwa, upamiętniając tym samym historie, które przeżył w XIX wieku jako podróżnik, oraz stworzy możliwość poznania jego wyjątkowej biografii i zanurzenia się w klimacie wypraw na Bliski Wschód. Wystawa zaprezentuje dzieje medycyny na ziemiach polskich oraz wkład polskich naukowców w rozwój współczesnej medycyny światowej. Narracja poprowadzona będzie problemowo. Po krótkim wprowadzeniu sięgającym do korzeni medycyny, opowieść skoncentruje się na obszarach, w których polskie osiągnięcia są największe. Między innymi na chorobach zakaźnych, chirurgii i przeszczepach naczyń oraz medycynie dziecięcej. Wystawę zakończy spojrzenie w przyszłość, w stronę sieciowania, pogłębiania, rozwijania i czerpania interdyscyplinarnych korzyści z badań naukowych. Wystawa o historii polskiej architektury wypoczynkowej zaprezentuje obiekty, które w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wspierają oraz realizują potrzebę harmonii człowieka z naturą. Kuratorzy to Małgorzata Dewosz-Cuber, Michał Duda i Adrian Krężlik. Przygotują oni opowieść o uniwersalnej ludzkiej potrzebie odpoczynku oraz o budowaniu ścisłych relacji z naturą. Jednocześnie zaprezentują niezwykłe walory polskiego krajobrazu, z którymi architektura wypoczynkowa wchodzi w interakcję.